Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka trafianie w środek białej i jaki ma to wpływ na naszą grę. W poprzednim odcinku mówiliśmy, jak trudny jest snooker i tak naprawdę całe clue trudności snookera to, żebyśmy dobrze wbijali, dobrze się odstawiali, budowali breaki, w zależności od tego, co kto oczekuje od tej gry, jest trafianie w białą tam, gdzie chcemy. Skupmy się na razie o trafianiu w środek, ponieważ jest to bardzo trudne i tak naprawdę najtrudniejsze. Ja osobiście uważam, że jeżeli miałbym złotą rybkę, która mogłaby spełnić moje 3 życzenia, jedno poświęciłbym właśnie na to, żeby zawsze trafiać w środek białej, bo wiem, że po pół roku byłbym mistrzem świata i nikt by mi tego tytułu nie odebrał. A teraz postaram się Wam omówić, dlaczego jest to tak istotna sprawa. Za 95 do 99% niecelnych naszych strzałów jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie nasza ręka. Uchwyt, który wyprowadza za pomocą przedramienia i ramienia nasz kij do przodu. Ponieważ każde napięcie mięśnia, niepotrzebne zerwanie strzału powoduje, że biała nie jest trafiana idealnie w środek białej. Interesuje nas dzisiaj tylko i wyłącznie linia pozioma, ponieważ jeżeli trafimy za wysoko na białej albo troszeczkę niżej na białej, to wbijemy bile, ewentualnie zgubimy pozycję, ponieważ zagramy dostarczając troszeczkę za dużo rotacji postępowej albo wstecznej i zgubimy jedynie pozycję. Natomiast co się dzieje, kiedy trafiamy za bardzo w prawą stronę albo w lewą stronę? Zaraz Wam to wszystko omówię. Teraz zademonstruję Wam, co się dzieje, jeżeli dajemy niechciany przykładowy lewy side. Zagram oczywiście maksymalnie prawą stronę po to, żeby uzmysłowić wszystkim naocznie, co dzieje się i jak biała zachowuje się. Proszę zobaczyć. Zagrywam prawy side, z Waszej strony będzie to lewy. Zagrywam, biała odbija się od bandy pod pewnym kątem. Jeżeli zagram lewy side, bila biała odbije się w inną stronę. Wszystko byłoby dobrze, gdyby biała odbijała się tylko od bandy i ten side miałby wpływ tylko na odbicie białej od bandy. Nie jest tak. Teraz pokażę Wam, co się dzieje, jeżeli trafiamy bilę białą delikatnie z prawą bądź lewą stroną, jak to się przekłada na zagrywaną bilę. Teraz pierwszy kontrolny strzał. Postaram się zagrać tak, jak należy, w środek białej. Skupmy się na tym, jak bila niebieska wpada, jeżeli chodzi o środek kieszeni. Czy wpadnie środkiem kieszeni, czy wpadnie troszeczkę z Waszej lewej albo z Waszej prawej strony. Ok? Pierwszy strzał kontrolny. Staram się w środek białej. Prawie idealnie. Teraz będę grał prawy side. Będę grał ekstremalny, żeby uwidocznić, o co mi chodzi. Zwróćcie uwagę, jak niebieska wpada środkiem, czy nie. Zagrywam prawy side. W ogóle nie wpadła. Zagrywamy prawy side. O to chodziło właśnie. I znowu prawy side. Moi drodzy, dlaczego grając w ten sam punkt na białej, raz niebieska wpada z mojej lewej, raz wpada lub nie wpada z prawej strony. Czyli zagrywając w tą samą część bili, bila niebieska zachowuje się całkowicie inaczej. Prawda? Teraz powiem dlaczego. Ponieważ zagrywając bilę z prawym side'em, przykładam siłę poprzez kij bardziej z prawej strony. Większy ciężar bili jest po lewej stronie kija, po Waszej prawej. Więc
Bila jest uderzana w kierunku bili niebieskiej, ale leci w tą stronę. I jeżeli zagrywam rotację prawą i strzał jest leciutki lub delikatny, to bila ewidentnie leci w lewą stronę, natomiast rotacja powoduje to na suknie, na którym jest dodatkowo włos, który to potęguje, następuje zakrzywienie bili i bila jest uderzana z prawej strony, dlatego przy lekkim strzale niebieska leci na lewą stronę. Natomiast jeżeli zagrywam mocniejszy strzał, to biała nie zdąży zakręcić tego łuku na suknię i uderza z lewej strony, dlatego mylę się przy mocniejszym strzale na prawą stronę. To nazywa się odchylenie bili, jeżeli gram prawy side, to jest dyfleksja, czyli odchylenie białej względem mierzonego naszego strzału. I teraz w zależności, czy zagramy twardo, czy miękko, czy lekko, czy też bardzo mocno, biała inaczej się zachowuje. Jeżeli zwiększymy odległość między bilą białą a bilą zagrywaną, ja nazywam to efektem zoomu w aparacie, to ten efekt jest potęgowany. I teraz zobaczcie, zagrywam delikatnie prawy side i widzicie, jaka jest duża pomyłka? Dlatego bardzo często zdarza się tak, że początkujący zawodnicy nie są w stanie wbić bili, która jest w kieszeni, ponieważ stół do snookera ma takie gabaryty, że biała zagrana z delikatnym prawym albo lewym side'em na odległościach, które są tutaj bardzo duże, potrafi bardzo dużo odchylić się od toru i zdarza się tak, że bila w ogóle nie jest zaliczona. Ja osobiście pamiętam taki element gry, kiedy przyszedłem pierwszy raz w snookera 25 lat temu i nie wbiłem bili, która była dokładnie w kieszeni, ponieważ to lotnisko sprawiło, że bila tyle skręciła, a nie byłem w ogóle świadom, jak to nietrafienie w środek białej potrafi wpłynąć na tor białej. Dlatego tak ważne jest, żeby opanować poprawną technikę gry, ponieważ przy jednym tak naprawdę bardzo mocnym punkcie podparcia, jakim jest nasz mostek, na którym spoczywa kij, oczywiście mamy dodatkowo punkt podparcia w postaci klatki piersiowej. Nie występuje to u wszystkich zawodników. Następnym punktem znaczącym jest oczywiście uchwyt, czyli można powiedzieć teoretycznie, że mamy 3 punkty podparcia, ale najbardziej fundamentalnym jest nasz mostek. Minimalny skręt kija w trakcie zamykania, przyspieszania naszego nadgarstka powoduje, że nie trafiamy idealnie w środek. Kij chodzi nam na boki. Ja nazywam to ruchem wężowatym, ponieważ kij porusza się do przodu, ale delikatnym wężem i zazwyczaj trafia delikatnie w lewo albo delikatnie w prawo. Oczywiście stres, o którym mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, wszystko to potęguje, bo następuje, jak wiecie, w sytuacjach stresogennych dodatkowe, niepotrzebne w naszej dyscyplinie napięcie mięśniowe, które powoduje twardokiść. I tak naprawdę im mocniejszy strzał, tym musimy mocniej zagrać, mocniej zerwać i są większe pomyłki. Dlatego, jak widzicie, poprawna technika ma kolosalne znaczenie na wyprowadzenie białej, wyprowadzenie tak naprawdę kija i uderzenie w punkt, który chcemy na bili białej. Cała pozycja snookerzysty jest specyficzna, porównując to do pozycji pulowej lub innych bilardowych pozycji. Czasem ludzie się śmieją, że snookerzysta wygląda, jakby kij od miotły połknął. Ale tak naprawdę omówimy sobie tą pozycję też w innym odcinku. Ale uwierzcie mi na słowo, że ona pomaga w tym, aby kij wyprowadzić jak najbardziej prostolinijnie, żebyśmy się stali naprawdę nieruchomym, stabilnym fundamentem, a jedynym elementem ruchomym, żeby było nasze przedramię, które swobodnie wypchnie ten kij w kierunku białej, tam gdzie chcemy. I tak naprawdę 99% niecelnych strzałów za te nasze pomyłki jest tylko i wyłącznie wina naszego szarpnięcia, zerwania, nietrafienia w środek biały. Jak możecie zaobserwować,
Trafianie w środek białej, czyli w punkt, gdzie chcemy, ponieważ jeżeli będziemy chcieli dać troszeczkę prawej rotacji, troszeczkę górnej rotacji, to będziemy ją w rezultacie dawać, ma bardzo duży wpływ nie tylko na wbijanie, ale również na grę defensywną, ponieważ oglądając snookera w telewizji na najwyższym poziomie, troszeczkę tracimy grunt pod nogami, ponieważ wydaje nam się, że dobra gra w snookera oparta jest tylko i wyłącznie na grze ofensywnej, na wbijaniu, budowaniu breaków, ale tak naprawdę podstawą jest bardzo dobra gra taktyczna, strategia, odstawianie się. Możecie grając w klubie lub na turnieju sprawdzić to. Zróbcie prostą symulację. Weźcie kartkę papieru i w jednym frame'ie zapisujcie, ile razy zagraliście dobrą odstawną, ile razy zostawiliście grę po swojej nieudanej odstawnej. Bardzo często zdarza się tak, że zawodnik przychodzi i ocenia swój występ i mówi: grałem dobrze, grałem bardzo dobrze, breakowałem, natomiast przegrałem. Ja się pytam dlaczego? Bo żarło przeciwnikowi. Nasz umysł jest tak skonstruowany, że bardzo dobrze znosi porażki, wypiera je, nie chce o nich pamiętać. Tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast nie chcemy wziąć odpowiedzialności za własne błędy. I gwarantuję Wam, że jak przyjrzycie się analitycznie do swojej gry, zobaczycie, że więcej popełniacie błędów na decyzyjności, na słabych odstawnych niż na wbijaniu. To jest pierwszy krok do tego, żeby być lepszym snookerzystą. Cieszę się, że odwiedziliście mój kanał po raz kolejny. Oczywiście łapka w górę, komu się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, co byście chcieli usłyszeć w następnym odcinku, bardzo chętnie napiszcie. Ja postaram się to w najbliższych odcinkach uwzględnić. Dlatego łapka w górę jeszcze raz, subskrypcja i zapraszam na następne.